Między Atomfallem i grami z szeroko rozumianego gatunku Cozy Games gram też ostatnio sporo w różnej maści platformówki i Metroidvanie. I Laika Aged Through Blood jest jedną z ciekawszych, na jakie się natknąłem. Od razu powiem, że mimo iż jest kolorowo i komiksowo, to jest też bardzo krwawo, mięsiście i zdarzają się obrazowe opisy tortur, więc raczej jest to gra dla starszego odbiorcy o mocniejszych nerwach. Jeżdżenie na motorku w stylu starych, dobrych trialowych gier, jak na przykład Elastomanii ze strzelaniem i metroidvaniową, wielokrotną eksploracją tych samych obszarów, to dość karkołomne połączenie, z którym Laika daje sobie radę znakomicie. Gra wprowadza każdą mechanikę najpierw powoli, ale z przytupem, by po krótkim wstępie oddać kierownicę w nasze ręce, abyśmy metodą prób i błędów opanowali hamowanie, obracanie motoru, odbijanie pocisków i odnawianie tarczy oraz przeładowanie broni. A gdy już myślimy, że to wszystko, to dorzucę jeszcze 1 lub 3 karkołomne, bardziej rozbudowane ruchy. Grając na PlayStation, pierwszą rzeczą, do jakiej musiałem się przyzwyczaić, to to, że przyspieszenie jest umiejscowione dość niestandardowo, bo pod przyciskiem L2. I choć ma to sens, patrząc na model rozgrywki, to i tak aż do końca gry było to dość nieintuicyjne i często strzelałem wciskając R2 zamiast przyspieszyć. Wszystko to spięte jest ciekawą historią o wyrzutkach mieszkających na pustkowiach postapokaliptycznego świata i jednej samotnej kojociej matki, rozprawiającej się z głównymi sprawcami nieszczęść tej gromady – ptakami. Oprócz głównego wątku mamy tu także całą masę zadań pobocznych. Zebrać cały zespół grajków, który w złowieszcze wieczory będzie przygrywać przy ognisku, dodając otuchy mieszkańcom osady, znaleźć rośliny pomagające na wszelkie dolegliwości towarzyszy niedoli, czy odwieźć prochy poległego przyjaciela na miejsce spoczynku. To tylko niektóre z nich, a wszystkie one składają się na obraz życia i relacji tej małej społeczności. Na dodatkowe historie trafimy także podczas eksploracji różnorodnych zdewastowanych krain i wpisują się one dobrze w klimat opowieści westernu post-apo, który jest ponury i nie za bardzo widać tu szansę na poprawienie sytuacji. Przygotujcie się na to, że będziecie co chwilę ginąć. Czy to zabraknie wam kul i dostaniecie strzała od pierzastego przeciwnika, czy też motor poniesie i nagle wylądujecie na plecach albo na pysku. Moja przygoda z Lajką kosztowała mnie ponad 1000 zgonów, ale to nic, bo jest też za to trofeum. A propos strzelania. Arsenał nie jest tu jakoś bardzo rozbudowany, bo narzędzi zniszczenia możemy mieć raptem 5, o ile uda nam się znaleźć plany na stworzenie tych broni, ale każdy typ da się ulepszyć, zwiększając ilość amunicji czy szybkość przeładowania. Do tego potrzebujemy jednak odpowiedniej ilości konkretnych surowców, które zbieramy, manewrując po zakamarkach zdewastowanej ziemi. Znalezienie materiałów nie jest problemem, zwłaszcza że wraz z nastaniem nowego dnia ich zapasy odnawiają się w tych samych miejscach. Problemem może za to być znalezienie NPC-ów czy rzeczy potrzebnych do ukończenia zadań, bo ich lokacje na mapie nie są zaznaczane. Samemu też nie możemy stawiać znaczników. Co do lokacji, trzeba więc polegać na dość ogólnych opisach questów i w dużej mierze na szczęściu. Z jednej strony motywuje to do ciągłej eksploracji różnych zakamarków, ale muszę przyznać, że pod koniec stawało się trochę uciążliwe. Wszystko to brzmi jak ciężka praca, ale gameplay jest naprawdę przyjemny, wciągający i odda wam w poczuciu satysfakcji ze spędzonych na metalowym rumaku godzin z nawiązką.
Do tego dochodzi jeszcze fenomenalna ścieżka dźwiękowa, która z początku wydaje się być trochę nie na miejscu, ale z czasem fantastycznie wpada w ucho i już spora ilość kawałków zagościła na mojej liście do słuchania w pracy, domu i ogrodzie. Podsumowując, Leica Aged Through Blood to wyśmienita produkcja, w której świecie spędziłem blisko 50 godzin. Nie mówiłem nic o grafice, ale koniak jest, każdy widzi. Nawkurzałem się dość sporo, szczególnie gdy nie ogarnąłem, że lecę na pysk, a nie na koła i kończyło się to zgonem, ale czas spędzony z tym tytułem będę wspominał bardzo długo. Na początku mówiłem, że gram w to pomiędzy Kozikami i Atomfallem, ale prawda jest taka, że tytuł ten wyparł wszystkie inne produkcje z mojego planu i każdą wolną chwilę spędzałem na przemierzaniu postapokaliptycznych krajobrazów na moim dwukołowym rumaku. Jeżeli więc jesteście fanami Metroidvanii, to koniecznie sięgnijcie po lajkę, ten niedoceniony klejnot wśród gier. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć.